W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy Was o integracji serwisu Uqit z Polygon. Wspomnimy o bonie Atravala.com przy użyciu tokenów SHIB do rezerwacji oraz poinformujemy o planowanym listingu tokenu Algorand na Kanga Exchange. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Binance przedstawia inicjatywę Web3 Industry Recovery. Jest to inicjatywa stworzona wspólnie przez giełdę Binance oraz kilku kluczowych partnerów branżowych. W ramach tej inicjatywy $1 miliard zostanie przekazany w formie wsparcia najbardziej obiecującym firmom. Więcej szczegółów dotyczących tego pomysłu przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Stable integruje Chainlink Proof of Reserve na sieci Ethereum. Wspomniana integracja ma pomóc zabezpieczyć wybijanie tokenów Stable Euro. Osoby zainteresowane wpływem Proof of Reserve na przejrzystość stablecoinów zapraszamy do zapoznania się z artykułem załączonym do tweeta. Możliwość handlu tokenem XCAT jest już dostępna na giełdzie Bitfinex. Bitfinex informuje, że token XCAT wzmacnia pozycję twórców treści działających w serwisie YouTube. Tether został sponsorem African Bitcoin Conference. Do tweeta został dodany zapis mówiący, że Bitcoin służy do długoterminowego oszczędzania, a Tether do przeprowadzania transakcji, kupowania oraz krótkoterminowego zabezpieczania się przed słabymi walutami fiducjarnymi. Przyszłość zakupów z wykorzystaniem sieci Polygon wygląda bardzo dobrze. Uqit integruje się z Polygon, aby zoptymalizować zakupy w Web3 i kształtować przyszłość zachowań zakupowych. Uqit posiada ponad 85 milionów produktów fizycznych i cyfrowych oraz NFT. Sprzedaż produktów fizycznych jest połączona z kompleksowymi usługami wysyłkowymi do ponad 150 krajów na całym świecie. Uqit z pewnością zaspokoi wszelkie potrzeby klientów Metaverse, oferując najlepsze doświadczenia Shop to Earn. Integracja pozwoli Uqit zapewnić najlepsze wrażenia zakupowe dzięki skalowalności, szybkości, niskim opłatom na sieci Polygon. Na Bitmark Exchange pojawia się kolejny token. Token CHA jest natywnym tokenem kryptowalutowym stworzonym przez Chains. Token CHA stanowi podstawę działania wielu usług oferowanych w ekosystemie Chains. Więcej informacji o tym listingu pojawi się wkrótce. Sklep Avalanche jest już otwarty. Na stronie shop.avax.network zamówicie bluzy, t-shirty i wiele innych rzeczy. W związku ze zbliżającą się sprzedażą tokenów HOU na Binance Launchpad został ogłoszony konkurs, w którym Binance rozda $5000. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy podać dalej tweeta, obserwować profile Binance oraz Hooker na Twitterze, zasubskrybować Launchpad Hook oraz rozwiązać quiz, który został załączony do tweeta w formie linku. Już dzisiaj zostanie dodana kolejna aktualizacja gry MetaShotter. W najnowszej aktualizacji zostaną wprowadzone zmiany odnośnie połączenia NFT-ków oraz broni. Dodany zostanie event zimowy. Również zostanie zaktualizowane menu gry. Dzisiaj o godzinie 15 czasu polskiego zespół MetaShotter wspólnie z Fishverse weźmie udział w AMA organizowanym przez G4FF Gaming Guild. Podczas AMA zostanie poruszony wątek gamingu Web3 oraz zaproszone projekty podzielą się kilkoma swoimi sekretami dotyczącymi tworzenia gier. Link do AMA został załączony do tweeta. Hashpack ogłasza nawiązanie partnerstwa z Generation Infinity. Nawiązana współpraca ma pomóc Hashpack w dalszym rozwoju społeczności Hedera. Współpraca z Generation Infinity również pozwoli na dostarczenie treści edukacyjnych dla społeczności zebranej wokół projektu Hedera. Xander ogłasza nawiązanie strategicznego sojuszu z Galaxy Finance Global. Galaxy to pierwszy social wallet w świecie Web 3.0. Shiba przedstawia ofertę dla swoich przyjaciół z Atravala.com. Używając tokenów SHIB do rezerwacji podróży w tym serwisie otrzymacie bon o wartości $25. Bon można zrealizować na pobyt w hotelach, przelot lub inne dodatkowe atrakcje. Trelly nawiązuje współpracę z Litecoin, aby wdrożyć hiperlokalne tożsamości, czyli adresy Trelly w protokole Litecoin. Ta integracja umożliwi użytkownikom tworzenie tożsamości niezależnych od łańcucha bloków. Zespół Lisk przedstawia drugą listopadową aktualizację programistyczną autorstwa CTO oraz współzałożyciela tego projektu Olivera Bedousa. Aktualizacja została zamieszczona pod adresem lisk.chat na kanale Development Announcements. Kolejna aktualizacja zostanie udostępniona 7 grudnia. Ripple zauważa, że w miarę jak globalna adopcja stablecoinów się rozwija, nowi partnerzy Ripple tacy jak Stable oraz Stasis wykorzystują moc XRPL do emisji stablecoinów. Casper informuje o uruchomieniu programu grantowego Casper Accelerate. Fundusz o wartości $25 milionów wspiera deweloperów i innowatorów budujących na sieci Casper.
Program grantowy będzie działał przez 3 lata dla projektów tworzących aplikacje wspierające infrastrukturę, aplikacje dla użytkowników końcowych oraz badania i rozwój. Na giełdzie Kanga pojawi się token Algorand. Kanga jednakże przygotowała więcej nowości związanych z projektem Algorand. Osoby zainteresowane większą ilością informacji dotyczących projektu Algorand zapraszamy do odwiedzenia strony algorand.com. Rosyjscy pracodawcy pracują nad przepisami mającymi na celu uruchomienie krajowej giełdy kryptowalut. Wysiłki te są podobno wspierane zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i Bank Centralny Rosji. Jak donoszą lokalne media, członkowie niższej izby rosyjskiego parlamentu przeprowadzili ostatnio dyskusję dotyczącą potrzeby zmian w obowiązujących już w kraju przepisach dotyczących kryptowalut. Chodzi dokładnie o ustawę o cyfrowych aktywach finansowych. Zmiany, które określałyby ramy prawne dla krajowej giełdy kryptowalut, zostaną najpierw przedstawione bankowi centralnemu. YouTuber Damian Żukiewicz został ukarany za promowanie piramid finansowych. Piramidy te były oparte na wprowadzeniu do ich systemu nowych osób. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezesa UOKiK wydaną 30 grudnia 2020 roku i utrzymał nałożoną na youtubera karę finansową. Przypomnijmy, że Żukiewicz na swojej stronie internetowej i na kanale YouTube promował FutureNet, platformę FutureAd Pro i sieć NetLeaders. Prezes UOKiK Tomasz Chruśny stwierdził, że poprzez promocję takich systemów Żukiewicz naruszał zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył więc za niego karę w wysokości 450 000 złotych. W uzasadnieniu wyroku sąd tłumaczył, że systemy wskazane w decyzji UOKiK były systemami promocyjnymi typu piramida, których promocja jest w Polsce zakazana. Od czasu upadku FTX na świecie kryptowalut zapanował chaos. Spadek zaufania do giełd scentralizowanych możemy zauważyć dzięki analizie danych on-chain dotyczących wpływów z największych platform. Wielu analityków spekuluje obecnie, że domino upadłości dopiero się rozpędza i w najbliższym czasie zobaczymy na rynku kolejne tragedie. Po początkowym foodzie wokół platformy Crypto.com teraz napięcia skupiają się głównie wokół rzekomo zagrożonego finansowo Genesis. Po bankructwie FTX Genesis doświadczyło większej presji ze strony zaniepokojonych inwestorów, wskutek czego Genesis musiało wstrzymać możliwości wypłat. Według najnowszych doniesień platforma już ogłosiła bankructwo. Sytuacja spółki ma być o tyle ciężka, że również upadek Three Arrows Capital miał wpływ na jej kondycję finansową. Genesis szukało prawdopodobnie późnego finansowania od Binance, jednak CZ nie spełnił tych oczekiwań. W jednym z najnowszych raportów agencji Bloomberg poinformowano o finansowych kłopotach opisywanej platformy. Firma ma być zadłużona na około 2,8 miliarda dolarów amerykańskich. Chodzi konkretnie o niespłacone pożyczki. 30% z nich ma być związane z macierzystą firmą Barry Slibert Digital Currency Group. Oczywiście za większość długów jest odpowiedzialny maklerski oddział spółki, czyli Genesis Global Trading. Pożyczki miały być udzielane w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Aktualnie wydaje się, że bankructwo firmy może nadejść w obliczu braku nowych funduszy. Adres przypisany do giełdy BTC-E poruszył swoje bitcoiny w dniu 23 listopada. Portfel powiązany z hakiem na MTGOX z 2014 roku przeprowadził największą transakcję od sierpnia 2017 roku. Około 10 000 bitcoinów o szacunkowej wartości 167 milionów dolarów przeniesiono do 2 niezidentyfikowanych odbiorców. Transakcje zostały podzielone, a 3,5 tysiąca bitcoinów zostało przeniesione do kilku portfeli. Pozostałe 6,5 tysiąca bitcoinów przetransferowano na jeden adres. Kai Jung-Yu dodał, że 65 bitcoinów wysłano do HitBTC, więc nie była to aukcja rządowa lub podobna. Po tym zalecił, aby giełda zawiesiła konto z podejrzaną aktywnością. Kai Jung-Yu opiniował, że ruch starych bitcoinów jest niedźwiedzim zjawiskiem, ponieważ pojawiły się one w czasach łamania prawa. Dodatkowo ich posiadacze nie korzystali z KYC, a także były one mieszane przez kilka transakcji. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!